Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dojechałem właśnie do Sopotu, jestem pod hotelem Marriott, gdzie zaparkowały fantastyczne samochody. Jest tutaj mnóstwo perełek, rzadko spotykanych egzemplarzy, jak na przykład Lexus LFA. Co te fury tutaj robią? To właśnie w Sopocie ma miejsce start Gran Turismo Polonia 2022. Jest to bardzo ciekawa impreza, która łączy w zasadzie dwa eventy w jednym. Pierwszy z nich to road trip dookoła Polski. Start w Sopocie, następnie jazda przez Mazury do Warszawy, następnie Łódź i na samym końcu Poznań, gdzie właściciele tych samochodów zabiorą je na dwudniowe jazdy torowe. Jeżeli śledzicie moje relacje na bieżąco, na pewno pamiętacie tego Nissana GT-R, który pojawił się na tej imprezie 2 lata temu. A co przyjechało w tym roku? Sprawdźmy po kolei. Mamy tutaj na przykład McLarena 720S, za GT-R-em mamy kolejną 720, ale to Ferrari sprawia, że moje serce bije mocniej. Popatrz, posłuchaj, pokochaj, ale żadna ilość pieniędzy nie jest w stanie kupić tego Ferrari 458 Challenge z homologacją na ulicę. To jest jedyna sztuka na świecie. Spójrzcie na te koła, opony, wlew paliwa. Tu wszystko jest przygotowane do jazdy po torze. Kawałeczek dalej mamy następcę, czyli model 488 już z turbo doładowanym silnikiem, a pomiędzy nimi Mercedes AMG GT po modyfikacjach Rentech. Przyjeżdżają kolejne fury, z tego co widzę jest to Ferrari 430, ale wracając jeszcze do 488, spójrzcie na tablicę rejestracyjną. Szkoda, że w Polsce tak krótkich numerków jednak nie możemy sobie wybrać. Idziemy dalej i przenosimy się w czasie, gdyż stoi tutaj DMC DeLorean, a obok niego Acura NSX. Bardzo rzadko spotykany model, ale na tej imprezie nie jedyny. Tutaj stoi kolejna sztuka, tym razem niebieska. Pomiędzy nimi Lamborghini Harpagan w wersji z napędem na 4 koła, a tuż obok niebieskiego NSX-a Lexus LFA z 10-cylindrowym, widlastym, wolno ssącym silnikiem. Następnie estoński Hi-Fi z Ferrari 488, a przy samym lobby hotelowym najnowsza 911 generacji 992 w najbardziej pożądanej wersji na tor, czyli GT3. A obok przyjechała właśnie M4 Competition. Tych 488 troszkę się tutaj zjechało, jednak jeżeli jesteście fanami amerykańskiej motoryzacji, to obok mam coś dla was, Corvetę C7. A powiem wam, że ten egzemplarz brzmi naprawdę niesamowicie. Filmowałem go 2 lata temu na torze w Poznaniu. Jeżeli chcecie go usłyszeć, zapraszam do tamtego odcinka. Kawałek dalej najwyższa liga, czyli samochody, które przyciągają największą uwagę carspotterów, czyli Ferrari 812 Superfast oraz Aventador w topowej wersji SVJ. Kolejne 488, kolejny Aventador, z tego co widzę z początku produkcji, a tam po drodze zapodziało się jeszcze jedno auto. Porsche Cayman GT4. Jeżeli doceniacie drobne smaczki w zakresie designu, to na tym samochodzie można zawiesić oko naprawdę na długie godziny. Jest to Ferrari 488 w odmianie Pista. Spójrzcie na te dodatki. Tu jest tyle kształtów, które mogą się podobać, że ten samochód można uznać sztuką na kołach. O, mamy kolejnego GT-R-a, tym razem na rejestracjach z Polski, bo jak mogliście zauważyć, wiele z tych aut jest na blachach ze Szwecji. Obok 488 Pista stoi Ferrari Portofino. W tym rzędzie ostatnim ciekawym kąskiem jest 911 Carrera GTS, czyli z całym pakietem dodatków, jak na przykład centralna śruba mocująca koło. A teraz wróćmy do miejsca, z którego rozpoczynaliśmy, ale przejdźmy na drugą stronę, gdzie wita nas Ferrari F355, bardzo rzadko spotykany model, prędzej spodziewałbym się 360. Jednym z uczestników Gran Turismo Polonia jest Martinas z Car Vertical, który przyjechał do nas z Litwy. Hello Martinas, how are you? Hello, nice to meet you. Can you tell me why did you choose this particular event to visit Poland? Basically, it's near us, near Lithuania, and it's a nice concept because you can drive across the Poland, plus the event finishes in Poznan. There's a racetrack, so lots of fun. Okay, and can you tell me why did you choose this particular car, Lamborghini Urus, not maybe something sporty like Aventador? Because it's sporty, kind of, but it's comfy. But the actual reason we are 4 here, so it fits all of us. Okay, so you've driven here from Lithuania, Vilnius, so it's like 600 kilometers. So you have good idea about Polish roads, and this is the most important question. What do you think about them? To be honest, they are really great. We didn't expect that. Yeah, it's really great, and we had like maximum 1 kilometer of bumpy road.
So Coming back to the car, I see there is a VIN number on the front bumper. Can I check it? of course. Sprawdziłem numer VIN tego Ursusa. Wygląda na to, że auto jest bezwypadkowe i zanim trafiło na Litwę, jeździło po Włoszech. W 3 lata przejechało 18 000 kilometrów i ta informacja z bazy już nie zniknie. Podobnie jak zdjęcia innych egzemplarzy, które nie mają już tak nienagannej historii. Wiadomo, że jak ktoś chce kupić coś po bombie i reperować na własny rachunek, to jego sprawa. Ale w każdej innej sytuacji warto sprawdzać numer VIN, aby poznać ewentualne szkody z przeszłości i archiwalne zapisy przebiegów. To, co ktoś próbuje wam sprzedać jako nieskazitelną perełkę, mogło być kiedyś rozgniecionym pomidorem, który pasuje do waszego garażu jak ketchup do pizzy. Link do strony, z której korzystam, w tym zakresie zamieściłem w opisie pod filmem. Kawałeczek dalej mamy Audi RS7, samochód, który na co dzień sprawiłby niemałe wrażenie, ale w takim towarzystwie jak na przykład Ferrari F12 troszeczkę ginie w tłumie. Dalej za Ferrari stoją 3911, oczywiście generacji 992, a pomiędzy nimi Harpagan z dodatkami, które wyglądają jakby samochód ten był zaparkowany gdzieś pod drzewem. Kolejny Harpagan i kolejna 911, tym razem w bardzo mocnej wersji Turbo S w malowaniu Gulf. Jeśli jednak chodzi o starsze 911, jak na przykład generację 991, to zjawiło się tutaj GT3 RS. Ulala, ale perła i nie chodzi o to 488, tylko o jego następcę F8 w wersji Spider. Wiem, że wielu z was lubi te starsze modele, ale ten nowy design naprawdę do mnie przemawia. Kolejna ekscytująca fura to Lotus Exige. Ogólnie w tym miejscu naliczyłem kilkadziesiąt samochodów, ale do Poznania ma dotrzeć 160, gdyż niektóre są dedykowane do jazdy po torze i na ulicę się niestety nie nadają. Pod hotel podjeżdżają to kolejne, coraz to ciekawsze auta. Spójrzcie na przykład na tą 911. Coś tu nie gra. Tablica rejestracyjna wskazuje na to, że jest to wersja Turbo S, aczkolwiek przedni zderzak oraz nadkola wyglądają jakby były wyjęte z modelu GT2 RS. Skrzydła tutaj nie ma, ale jest samozwańczy emblemat GT2 Touring. Kolejnym ciekawym samochodem, który właśnie co przyjechał, jest zieloniutki Aventador. Spośród tych wszystkich nowoczesnych Porszaków najbardziej wyróżnia się moim zdaniem ta klasyczna 911, która zaparkowała tuż obok kolejnego GTR-a. Reprezentacja z Estonii popisała się i to bardzo. Spójrzcie na tą odrestaurowaną Fair Lady z silnikiem od GTR-a. A końcówka układu wydechowego większa niż w niejednym Subaru. Czyżby to było Ferrari 296? Tak jest, nawet tablica rejestracyjna nosi stosowne oznaczenie. No dobra, takie statyczne pokazywanie samochodów jest fajne, ale do pewnego momentu. Tak więc przyszła już najwyższa pora na prezentację tych aut w ruchu. What?